Emocje to nieodłączny element ludzkiego doświadczenia. Są z nami od chwili narodzin aż po ostatni dzień życia. Choć często bywają bagatelizowane lub niewłaściwie interpretowane, to w rzeczywistości pełnią kluczową rolę w naszym funkcjonowaniu psychicznym, społecznym i fizjologicznym. Poznanie natury emocji, ich funkcji oraz mechanizmów działania pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych, a tym samym budować zdrowsze relacje i poprawiać jakość codziennego życia. Emocje są złożonymi stanami psychicznymi, które uruchamiają określone reakcje organizmu, od przyspieszonego bicia serca, przez napięcie mięśni, aż po konkretne zachowania, takie jak ucieczka czy agresja. To właśnie emocje mobilizują nas do działania, sygnalizują zagrożenia, pomagają budować więzi z innymi i stanowią podstawę procesu decyzyjnego. Ich istotą jest nie tylko reakcja na wydarzenia zewnętrzne, ale także głęboka, wewnętrzna ocena znaczenia tych wydarzeń dla naszego dobrostanu. Psychologia wyróżnia 3 podstawowe komponenty emocji: pobudzenie fizjologiczne, czyli zmiany zachodzące w ciele, uświadomienie znaczenia, czyli interpretacja sytuacji, oraz jakość przeżycia, czyli czy emocja jest pozytywna czy negatywna. W tym ujęciu emocja nie jest więc jedynie chwilowym stanem, ale wynikiem złożonego procesu poznawczego, który uwzględnia nasze wcześniejsze doświadczenia, przekonania i potrzeby. Emocje dzielą się na podstawowe i wtórne. Emocje podstawowe, takie jak radość, smutek, strach, złość, wstręt i zaskoczenie, są wrodzone, uniwersalne i występują we wszystkich kulturach. Stanowią one pierwotną reakcję organizmu na bodźce i mają jednoznaczne wyrazy w mimice twarzy oraz postawie ciała. Z kolei emocje wtórne, takie jak zazdrość, wstyd, duma czy poczucie winy, kształtują się w procesie socjalizacji i zależą od norm kulturowych oraz indywidualnych doświadczeń jednostki. Ich rozpoznanie i wyrażanie wymaga rozwiniętych zdolności emocjonalnych oraz świadomości siebie. Funkcje emocji są wielowymiarowe. Z perspektywy psychologii emocje pełnią 3 kluczowe role: adaptacyjną, społeczną i motywacyjną. Funkcja adaptacyjna pozwala nam dostosować się do zmieniających się warunków otoczenia. Na przykład strach uruchamia mechanizm uciekaj albo walcz, dzięki czemu możemy uniknąć zagrożenia. Funkcja społeczna emocji polega na komunikowaniu naszych stanów wewnętrznych innym ludziom. Uśmiech świadczy o otwartości, a zmarszczone brwi o złości czy niepokoju. Wreszcie, funkcja motywacyjna wskazuje na związek emocji z działaniem. Emocje wpływają na nasze cele, wartości, decyzje i wytrwałość w dążeniu do ich realizacji. Każda emocja posiada 3 cechy, które pozwalają ją opisać: znak, czy jest pozytywna, czy negatywna, natężenie, siła emocji oraz treść, czyli znaczenie przypisywane danej sytuacji. Na przykład, strach odczuwany przed egzaminem może być pozytywny, jeśli motywuje do nauki. Ale przy dużym natężeniu może sparaliżować działanie i prowadzić do unikania. Ta dynamika pokazuje, że emocje same w sobie nie są dobre ani złe. Ich funkcja zależy od kontekstu i naszej zdolności do ich regulacji. Ważnym zagadnieniem jest ekspresja emocji, czyli sposób, w jaki emocje są wyrażane na zewnątrz. Ekspresja może być automatyczna, np. zaczerwienienie twarzy ze złości, lub kontrolowana, np. świadome ukrywanie łez. Ekspresja pełni istotną rolę w komunikacji społecznej. Umożliwia innym rozpoznanie naszych intencji i nastroju.
Uczy się jej już niemowlę przez kontakt z opiekunami. To właśnie wczesne relacje emocjonalne kształtują zdolność do rozumienia emocji własnych i innych osób. Emocje mają wiele źródeł. Mogą być wywołane przez bodźce zmysłowe, słowa, działania innych, sytuacje społeczne, a także przez nasze własne myśli i wspomnienia. Czasem emocja pojawia się automatycznie, zanim zdamy sobie sprawę z jej przyczyny. W innych przypadkach wymaga dłuższego namysłu i interpretacji. Na przykład zazdrość może być reakcją na brak czegoś, co cenimy u innych. Nie zawsze jednak emocje przebiegają w sposób zdrowy i adaptacyjny. Długotrwałe przeżywanie emocji negatywnych, takich jak lęk, smutek, złość czy poczucie winy, może prowadzić do zaburzeń psychicznych. W literaturze psychologicznej opisano różne zaburzenia emocjonalne, np. obniżony nastrój, hipotymia, nadmierną chwiejność emocjonalną czy brak adekwatnej reakcji emocjonalnej, atymia. Świadomość takich zaburzeń i umiejętność ich rozpoznawania są istotne nie tylko dla specjalistów, ale i dla każdego człowieka, ponieważ pozwalają szybciej zareagować i poszukać wsparcia. W tym kontekście ogromne znaczenie zyskuje inteligencja emocjonalna, czyli zdolność do rozpoznawania, rozumienia, kontrolowania i wyrażania emocji. Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej lepiej radzą sobie ze stresem, są bardziej empatyczne, potrafią budować satysfakcjonujące relacje i skuteczniej rozwiązują konflikty. Daniel Goleman, który spopularyzował to pojęcie, wskazywał, że sukces życiowy i zawodowy w dużej mierze zależy nie od ilorazu inteligencji, lecz od umiejętności emocjonalnych. Inteligencja emocjonalna obejmuje kilka kluczowych kompetencji: samoświadomość, rozumienie własnych stanów emocjonalnych, samoregulację, kontrola impulsów i emocji, motywację, umiejętność wyznaczania celów, empatię, rozumienie emocji innych osób oraz kompetencje społeczne, zdolność do współpracy, komunikacji i budowania więzi. To umiejętności, które można rozwijać na każdym etapie życia, w relacjach rodzinnych, edukacji i miejscu pracy. Od wczesnego dzieciństwa uczymy się rozpoznawać i wyrażać emocje. Rodzice, którzy nazywają uczucia „jesteś smutny”, „złość może boleć”, uczą dziecko regulacji emocjonalnej i mentalizacji, czyli rozumienia własnych i cudzych stanów psychicznych. Styl przywiązania bezpieczny, lękowy, unikający lub zdezorganizowany wpływa na późniejsze radzenie sobie z emocjami. Dziecko z bezpiecznym przywiązaniem potrafi efektywnie rozpoznawać emocje i regulować je, podczas gdy styl lękowo-ambiwalentny lub unikowy często wiąże się z trudnościami w wyrażaniu i granicach emocjonalnych. James Gross z Uniwersytetu Stanforda wyróżnił 5 strategii regulacji emocji w modelu czasowym. Wybór sytuacji, np. unikanie, modyfikacja sytuacji, skupianie uwagi, zmiana myśli, reinterpretacja, modulacja odpowiedzi, np. tłumienie emocji. Badania wskazują, że reinterpretacja, czyli zmiana znaczenia sytuacji, jest skuteczna i sprzyja dobremu samopoczuciu. Podczas gdy tłumienie ekspresji emocjonalnej może skutkować większym stresem, trudnościami w zapamiętywaniu i konfliktem interpersonalnym. Polskie i światowe poradniki wskazują konkretne techniki: prowadzenie dziennika emocji, uważność, praktykowanie perspektywy, co naprawdę ta emocja próbuje mi przekazać, wsparcie społeczne lub refleksja poznawcza. Kiedy warto szukać pomocy? Silne emocje, których nie potrafimy kontrolować, jak chroniczny lęk, złość, smutek,
mogą sugerować, że warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty. Terapie poznawczo-behawioralne, medytacja uważności, interwencja oparta na mentalizacji i terapia schematów mogą pomóc w rozwijaniu zdolności regulacji emocji i zdrowych relacji. Emocje to kompas, który prowadzi nas przez życie. Informują, motywują i budują relacje. Zrozumienie ich mechanizmów pomaga świadomie nimi zarządzać. Regulacja emocji to umiejętność, której można się nauczyć. Rozwój tej kompetencji wzmacnia zdrowie psychiczne, harmonię relacji i poczucie sprawczości. Pielęgnowanie uważności, edukacja emocjonalna i refleksja nad własnymi reakcjami dają realną moc zmiany.